DJI Mic Mini to najnowsze bezprzewodowe mikrofony, aby nagrywanie treści wideo było jeszcze przyjemniejsze i jeszcze łatwiejsze. Jak sama nazwa wskazuje, ten model jest naprawdę miniaturowy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię na omówienie wad i zalet tego sprzętu. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Mikrofony kupiłem za swoje własne środki, między innymi dzięki wsparciu patronów w serwisie Patronite. Ten odcinek ma jednak swojego sponsora, a są nim bezprzewodowe lampy Viltrox, dzięki którym mogę testować dla Was sprzęt na mieście, niezależnie od pory dnia, nawet w nocy. Te bezprzewodowe lampy LED zasilane są bateriami typu NPF, co sprawia, że są niezwykle mobilne i bardzo lekkie. Posiadają one nie tylko tryb regulacji temperatury barwowej, ale także wszystkie niezbędne w pracy filmowca tryby efektowe oraz wszystkie kolory RGB. Mobilne jest także sterowanie nimi przy pomocy dołączonego pilota. A teraz pozwólcie, że przeniesiemy się do domowego studia, abyśmy mogli ocenić, jak te mikrofony sprawdziły się w ruchu ulicznym. Mikrofony DJI Mic Mini występują w kilku wersjach. Ja zamówiłem dla siebie ten najbardziej rozbudowany zestaw składający się z 2 nadajników i 1 odbiornika wraz z etui ładującym. W Polsce zestaw wyceniono na 779 zł, co wydaje się być ceną atrakcyjną, ale także adekwatną do możliwości tego sprzętu. Dostępna jest także wersja z 1 nadajnikiem i odbiornikiem. Ona jest wyceniona na 409 zł, natomiast w tym przypadku nie otrzymujemy stacji ładującej. Ostatnim wariantem jest zestaw za 209 zł, w którym tak naprawdę otrzymujemy sam mikrofon będący nadajnikiem, a funkcję naszego odbiornika musi pełnić jedno z urządzeń DJI, czy to na przykład kamera DJI Osmo Pocket, czy DJI Action Camera, czy też jeden z dronów, na przykład DJI Neo. Pełna lista kompatybilności urządzeń między sobą dostępna jest na stronie producenta i polecam Wam się z nią zaznajomić przed zakupem, ponieważ nie każde urządzenie jest kompatybilne w taki sposób. Producent zapowiedział, że lista ta będzie na bieżąco aktualniana, a nowe urządzenia w ramach kompatybilności będą do niej dodawane. Zestaw przychodzi zapakowany w karton. W środku oprócz kompletu dokumentacji i instrukcji znajdziemy woreczek transportowy, w którym mieści się nasza stacja ładująca. Do naszej dyspozycji są łącznie 4 osłony przeciwwiatrowe, 2 w kolorze czarnym, 2 w kolorze szarym, które możemy dopasować sobie w zależności od preferencji. Dostajemy także przejściówkę na USB-C umożliwiającą podłączenie odbiornika bezpośrednio do telefonów komórkowych, czy to z systemem Android, czy też do iPhone'u. Oprócz tego także standardzik, czyli przewód 3,5 mm typu jack do podłączenia odbiornika do aparatów fotograficznych i kamer oraz przewód USB-C do ładowania stacji ładującej. I w tym miejscu mam pierwsze zastrzeżenia do tego zestawu, bo z jednej strony wydawałoby się, że zestaw dosyć bogaty. Dostajemy podwójne opakowanie, czyli torebkę oraz stację ładującą. Ale już na przykład adaptera do podłączenia odbiornika do iPhone'ów starszej generacji, czyli poprzez port Lightning, już nie znajdziemy. Widać tutaj, jak mocno lansowany jest port USB-C, niedawno wprowadzony chociażby do iPhone'ów. Swoją drogą było to wymuszone niejako przez Unię Europejską, więc nie jest to akt niczyjej dobrej woli. Natomiast mamy tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencje. Tak się składa, że przewód do ładowania tego zestawu jest portem USB starego typu. Przyznam szczerze, nie potrzebuję tego przewodu do szczęścia, bo mam ich całkiem sporo w domu, natomiast sam fakt, że w 2024 roku, prawie w 2025 takie przewody są jeszcze dodawane, no to dla mnie jest troszeczkę śmieszne, bo to są już elektrośmieci, które nie powinny trafiać do użytkowników. Biorąc pod uwagę, że standardem jest już połączenie przez USB-C, no to taki przewód powinien być dodawany jako ładowarka. Nieco irytujący jest także fakt, że w naszym etui ładującym, poza tym, że oczywiście zmieścimy w nim nadajniki, odbiornik, adapter USB, zmieszczą się tam także 2 osłony przeciwsłoneczne doczepione do mikrofonów, to już jednak nie zmieści się tam przewód 3,5 mm typu jack. Chcąc mieć go ze sobą, albo jesteśmy zmuszeni do używania podwójnego opakowania, czyli tej torebki transportowej, albo po prostu musimy przerzucić sobie ten przewód gdzie indziej, na przykład do plecaka. A jeżeli już mowa o osłonach przeciwsłonecznych, to chodźcie jeszcze na chwilę na zewnątrz, bowiem w ciągu dnia rano udało mi się złapać bardzo wietrzną pogodę, dlatego mam jeszcze dla Was próbkę takiego dźwięku. Jeżeli chodzi o testy na zewnątrz, ograniczymy się do absolutnego minimum, bo przyznam szczerze, pogoda nie zachęca, chociaż to najlepsza pogoda do testowania tego, jak sprawdzają się mikrofony na wietrze. No jak widzicie, wieje. Jak być może też słyszycie, ja przyznam szczerze, jeszcze nie wiem, jak sprawdza się ta osłona i jak te mikrofony zbierają dźwięk na wietrze, ale myślę, że w tych warunkach będzie to możliwe do przetestowania. W tym momencie, jeżeli sobie usunę tą osłonę przeciwwiatrową, no to ten dźwięk prezentuje się w
w taki właśnie sposób. Jestem na zewnątrz, wieje, troszeczkę kropi, także myślę, że są to odpowiednie warunki do tego, co zresztą nawet możecie zaobserwować na tych zieleninkach, które są za mną. Jak mogliście usłyszeć, mikrofony mimo dość silnego wiatru rano oraz bardzo gęstego natężenia ruchu ulicznego w godzinach wieczornym, swoją drogą tam na moście także wiało, wydaje mi się, że mikrofony zbierają dźwięk naprawdę bardzo dobrej jakości. Tak w ogóle dźwięk, który słyszycie w trakcie całego filmu jest dźwiękiem pochodzącym bezpośrednio z aparatu, bez żadnej obróbki cyfrowej w postprodukcji. Powiedziałbym nawet, że te mikrofony zbierają tego dźwięku troszeczkę zbyt dużo. Ten sprzęt, umówmy się, nie jest dedykowanym urządzeniem do pracy studyjnej w kontrolowanych warunkach, gdzie wszystko jest bardzo dobrze wyciszone, choć oczywiście w nich także sprawdzi się bardzo dobrze. Jest to przede wszystkim sprzęt do stosowania na zewnątrz dla ludzi mobilnych, którzy korzystają z całej gamy urządzeń DJI, kamer sportowych, kamer pocket, dronów. Umówmy się, no to są sprzęty dedykowane do używania na zewnątrz, gdzie dźwięki otoczenia występują w sposób naturalny. I jeżeli już jesteśmy przy tym ekosystemie urządzeń DJI, czy to kamer sportowych, kamer mobilnych, czy dronów, to tutaj także wychodzi swego rodzaju niekonsekwencja, bowiem niektóre z tych urządzeń są kompatybilne z mikrofonami do połączenia się bez odbiornika, niektóre z nich nie. Producent oczywiście zapowiedział, że będzie zwiększał tą kompatybilność, natomiast osoby, które więcej latają dronami, które mają styczność z różnego typami aparatur, które nie łączą się między sobą zbyt często z nowymi modelami dronów, pewnie teraz się troszeczkę uśmiechną, ale to jest temat dla osób, które bardziej siedzą w dronach. Ja nie chcę tutaj za bardzo w to wchodzić, ale ten temat niekompatybilności w ekosystemie DJI nie jest czymś nowym. Tak jak już wspominałem, przed zakupem polecam Wam dokładnie sprawdzić sobie listę kompatybilności, jeżeli oczekujecie, że Wasz mikrofon będzie się łączył bezpośrednio z Waszym urządzeniem z pominięciem odbiornika. Co może zaskoczyć przy pierwszym kontakcie z tymi mikrofonami, no to przede wszystkim fakt, że nie mamy tutaj tak naprawdę żadnego interfejsa użytkownika, jeżeli chodzi o zmianę jakichkolwiek ustawień. Wszystko odbywa się poprzez aplikację DJI Mimo albo aplikację DJI Fly. To, co jest najważniejsze, to połączenie się mikrofonów z odbiornikiem i na szczęście to odbywa się w pełni automatycznie już po otwarciu stacji ładującej. Jest to rozwiązanie znane, wprowadzone już przy okazji pierwszych mikrofonów DJI Mic, które miałem dla Was okazję testować około 2 lat temu. Tam jednak na odbiorniku mieliśmy czytelny dotykowy ekran umożliwiający zmianę wszystkich ustawień. Tutaj tak naprawdę po podłączeniu odbiornika bezpośrednio do aparatu cyfrowego mamy możliwość tak naprawdę tylko zmiany poziomu głośności. Z jednej strony jest to rozwiązanie bardzo user-friendly, z drugiej strony ci nieco bardziej zaawansowani użytkownicy mogą być troszeczkę zawiedzeni i myślę, że będzie to w pełni uzasadnione. Ale cóż, nie ma co ukrywać, widać tutaj bardzo wyraźną segmentację rynku. DJI Mic Mini to nie jest DJI Mic 2, tylko tańszy i w mniejszej obudowie. To jest jednak inny produkt dedykowany do innej grupy docelowej, więc nie powinno nas dziwić, że są też zaimplementowane inne rozwiązania, a raczej mniej rozwiązań. Jest to zdecydowanie bardziej amatorska konstrukcja, co dla niektórych będzie wadą, ale dla niektórych tych mniej zaawansowanych użytkowników, którzy po prostu chcą podłączyć sprzęt i go używać, będzie to na pewno zaletą. Biorąc pod uwagę te ograniczenia ergonomiczne, dla mnie nie był to jednak optymalny wybór, przede wszystkim dlatego, że biorąc pod uwagę możliwości, jakie ma ten sprzęt, to w tej cenie można kupić coś lepszego, albo można kupić coś o podobnych możliwościach, ale taniej. Sytuacja jednak diametralnie się zmienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwa pozostałe zestawy, a zwłaszcza ten najtańszy zestaw będący z samym mikrofonem, jeżeli już posiadamy inne urządzenia z palety DJI. Producent chwali się jednak jedną funkcją, która została dołożona do tych mikrofonów, a która nie była dostępna w żadnym ze wcześniejszych modeli mikrofonów DJI. Mowa tutaj o funkcji inteligentnego i automatycznego dobierania poziomu głośności. Jej zadaniem jest takie dobieranie poziomu głośności, aby uniknąć przesterów. Na przykład, jeżeli ktoś nagle zacznie krzyczeć obok Was albo mówić zdecydowanie głośniej niż myśleliście, że będzie mówił. Jeżeli będziecie w stanie zrozumieć cokolwiek z tego, co mówię, to znaczy, że ta funkcja działa, a jeżeli to będzie niezrozumiałe, to znaczy, że nie. Pozwólcie, że nie będę tego komentował, wnioski wyciągnijcie sami na podstawie tego, co będziecie słyszeć. A jeżeli już mówimy o tym, co będziecie słyszeć, to mikrofony nie umożliwiają zapisów pamięci podręcznej urządzenia. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu połączenie mikrofonu z odbiornikiem zostanie przerwane, no to nie będziecie mieli nagrania dźwięku.
W pomieszczeniu raczej nie musicie się o to martwić, natomiast na zewnątrz już tak naprawdę w przypadku wystąpienia przeszkody między odbiornikiem a nadajnikiem w postaci innego człowieka czy czegokolwiek innego, co może bezpośrednio zasłonić ten sygnał, co umówmy się, w przypadku technologii Bluetooth nie jest niczym szczególnym, no to połączenie zostanie przerwane. Ale to poniekąd wynika z ceny tego zestawu, bo tak naprawdę w tym segmencie cenowym praktycznie żadne urządzenie nie oferuje zapisu do pamięci podręcznej. Warto także mieć na uwadze, że do tych mikrofonów nie podepniemy zewnętrznych mikrofonów krawatowych. Ta funkcja zarezerwowana jest dla droższych modeli DJI Mic 2. Chociaż tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozmiar tych mikrofonów, to są już one praktycznie rozmiaru mikrofonu krawatowego, więc ciężko to traktować jako wadę, ale warto o tym wspomnieć. Podsumowując, DJI wypuściło bardzo ciekawą propozycję dla wszystkich twórców treści wideo. Biorąc pod uwagę cenę oraz rozmiar tego urządzenia, ciężko się dziwić, że niektóre funkcje nie zostały zaimplementowane. Przyznam szczerze, fakt pojawienia się tego mikrofonu na rynku dla mnie zwiastuje, że będzie to element zestawów Creator Combo takich kamer jak DJI Pocket czy DJI Action, natomiast dla bardziej wymagających użytkowników zostawmy w spokoju te mikrofony DJI Mic 2.